krzyż ateizmu. To jest coś dziwnego, ale wydaje mi się, że tylko takim określeniem można przybliżyć się do wytłumaczenia postaci Iwana Karamazowa. Jest to postać, jaką Dostojewski nam maluje, która nie daje się zaszufladkować, i to jest oczywiście rzecz bardzo irytująca dla otaczających Iwana ludzi, którzy próbują odgadnąć, kim on jest. Odnoszę się oczywiście tutaj do artykułu i do Iwana artykułu na temat sądów kościelnych i do całego tego zajścia w klasztorze. I chciałbym trochę właśnie ten temat poruszyć, bo starzec Zosima słusznie moim zdaniem zauważa u Iwana, że Iwan, jego ateizm nie polega na tym, że sposobem zachodnich Europejczyków racjonalnie doszedł do pełnego zrozumienia, iż Bóg nie istnieje tak naprawdę, lecz jest jakimś symbolem już w tych oświeconych czasach niepotrzebnym, czy to symbolem psychologicznym, czy symbolem naszych pragnień, czy też symbolem władzy politycznej. Nie. Iwan raczej, tak jak to ujmuje starzec Zosima, jest poddany strasznemu cierpieniu właśnie przez Pana Boga, i Iwan doskonale o tym wie. Cierpienie Iwana, krzyż Iwana polega na tym, iż nie dostąpił on łaski wiary, lecz w jego sercu cały czas jest lęk, iż Bóg jednak istnieje. I jako człowiek w pełni uczciwy nie jest w stanie się pozbyć tego lęku. To trochę wyobrażałem sobie to tak, że to jest tak trochę jak odwrotność Hioba, tak? Znaczy Hiob miał tak silny dar wiary, że nawet kiedy cały świat dookoła niego się rozpadał, to ta wiara w nim nie wymierała. A Iwan ma odwrotnie. Iwan nie ma w ogóle daru wiary. On jest niewierzący nie ze swojej winy. To nie jest, że on wierzył i się zbuntował. Ani też nie jest to, wydaje mi się, tak, że on doszedł rozumem do pewnej prawdy. I to widać chociażby w jego stosunku do mnichów. Proszę zauważyć, że liberałowie, którzy noszą w sobie, śmiałbym powiedzieć, tę zarazę zachodniego racjonalizmu, wyśmiewają mnichów, w ogóle mają lekceważący, a wręcz szyderczy stosunek do całej instytucji Kościoła. Iwan, zagorzały ateista, jest pełen szacunku. Pełen szacunku szczególnie wobec starca Zosimy, dlatego że starec Zosima jest autentycznie wierzący. Właśnie, to jest też trochę tak, jakby Pan Bóg ma krzyż dla każdego z nas. Krzyżem Aleksji, krzyżem Alioszy okazuje się być powrót do świata. Aliosza to jest właśnie też takie piękne przeciwieństwo Iwana, bo oczywiście, jak to Mickiewicz mówił, że musi być w każdej słowiańskiej powieści, to pojawia się Matka Boska, i tutaj oczywiście w tej pamięci Alioszy z dzieciństwa, kiedy jego świętej pamięci tragicznie zmarła matka,
oddawała go, właściwie błagała Matce Boskiej, ażeby zaopiekowała się jej biednym dzieckiem. I Aljosza ma taki dar wiary, że on już jest gotowy. Już jest gotowy obcować z Panem Bogiem w wieczności. I właśnie chyba dlatego Staszic Zosima nakazuje mu odejść z klasztoru z dniem jego śmierci, ożenić się, bo to jest krzyż Aljoszy, tak? Bo Pan Bóg to jest właśnie krzyż, to jest to cierpienie, który ma ukształtować Aljoszę, pomimo iż Aljosza jest tak doskonale przygotowany, albo wydaje mu się, że jest tak doskonale przygotowany na spotkanie. Iwan z kolei nosi taki krzyż, jaki nosi, mianowicie krzyż, to nie jest niepewność, to nie jest agnostycyzm. No proszę, może rozważmy na chwilę ten jego artykuł o sądach kościelnych. To w ogóle tutaj Dostojewski porusza bardzo ciekawą kwestię w tej dyskusji, dlatego że mamy od razu 3 punkty widzenia. Ten punkt oświecony, liberalny, czyli podział Kościoła a państwa. Punkt rzymskokatolicki, przynajmniej w mniemaniu Dostojewskiego, że Kościół staje się właściwie państwem. I potem punkt widzenia prawosławny, rosyjski, słowiański, wschodni. Ten odnośnik do tego mitycznego pierwszego 300-lecia chrześcijaństwa jest chyba wspólny dla wszystkich odłamów, to znaczy i protestanci go wywyższają, i prawosławie, i w pewnym sensie też rzymskokatolicy. Natomiast to twierdzenie, że z chwilą, kiedy Kościół stał się państwem, to znaczy Rzym oficjalnie przyjął katolicyzm jako religię imperium, przez co Kościół wchłonął do siebie instytucji politycznych państwa i zaczął się upodabniać do państwa, no to jest oczywiście według Dostojewskiego, przynajmniej według tej jakby rozmowy Iwana z towarzyszami, moment, w którym Kościół utracił w dużej mierze swe bezpośrednie więzi z Panem Bogiem i stał się bardziej królestwem ziemskim. Natomiast wizja Iwana jest taka, że to nie Kościół ma odnaleźć jakieś porozumienie z państwem, ani też stać się państwem, tylko wszystkie państwa na świecie mają się stać częścią Kościoła. I Iwan, to znaczy oczywiście dlatego jest on oskarżony o byciu chrześcijańskim socjalistą, bo wyobraża sobie właściwie, że się państwo roztapia w Kościele. I stąd na przykład sąd kościelny nie będzie nikogo skazywał na śmierć, ani na więzienie, ani na łagry, bo to nic nie działa, tak? Tutaj szczególnie w warunkach rosyjskich ta rozmowa jest znamienna, bo to jest taka też ukryta krytyka tego systemu carskiego, bo te łagry, te zsyłki do Syberii, to w ogóle nic nie daje. Iwan proponuje, że to jedyny ratunek to jest właśnie pozbawienie dostępu do Eucharystii zbrodniarzy. I to wszystko działa w warunkach wiary. I wszyscy w ogóle jego rozmówcy prawosławni są zachwyceni tą wizją, tylko przyznają mu z pewnym lękiem, że właśnie to wszystko zależy od wiary. To znaczy w warunkach, kiedy mamy do czynienia właśnie ze społeczeństwem wierzącym, to można by nawet przyjąć, że coś takiego by zadziałało.
Natomiast każdy ma taką świadomość, że coraz bardziej z zachodu zalatuje ateizmem. Ten kryzys, właściwie już nie kryzys, tylko na zachodzie tej wiary nie ma. I te prądy, te nurty zachodnie wkraczają w ten świat prawosławnej Rosji i sprawiają, że ta piękna wizja może się stać niemożliwa przez to, że wszyscy utracą swoją wiarę. I Iwan nie ma złudzeń, bo jego liberalni rozmówcy wyobrażają sobie, że wszyscy utraconą wiarę zastąpią oświeconym rozumem. Iwan nie ma złudzeń. Iwan wie, że w przypadku, kiedy nie ma Boga w sercu człowieka, i na tym chyba polega jego ateizm, to wtedy wszystko jest dozwolone. Co znaczy każda zbrodnia, łącznie z antropofagią. I to bardzo męczy Iwana, to znaczy to nie jest kwestia czysto filozoficzna, to nie jest kwestia czysto abstrakcyjna. To nie jest coś, co dla Iwana jest tylko ciekawostką intelektualną. To jest, zdaje się, droga, którą podąża cały świat. I to jest jego krzyż, bo on to widzi, a inni nie. Inni zamieniają to, co widzą jako zabobon wiary, na ideologię. Ideologię liberalizmu, ideologię socjalizmu, różnego rodzaju ideologii, różnych odłamów liberalizmu i socjalizmu. Iwan jest czymś wyjątkowym. W pewnym sensie zastanawiam się, na ile w ogóle, bo żeśmy mieli ostatni odcinek o buntowniku metafizycznym Camus i zastanawiam się, na ile w ogóle ten buntownik metafizyczny Camus nie jest w pełni zainspirowany Iwanem. Bo Camus oczywiście wspomina dylemat Iwana tam, ale wydaje mi się, że im więcej o tym myślę, im więcej widzę Iwana w ogóle w tej pracy Camus. I tu też, tutaj nie wiem, bo genealogia moralności Nietzsche została opublikowana w 1887, a bracia Karamazow na przełomie 1879 i 80. Nie wiem, jak szybko to zdążyli przetłumaczyć na niemiecki, czy też może Nietzsche znał rosyjskiego, miał jakiś dostęp, nie wiem, ale w drugiej księdze genealogii moralności to całe to rozważanie o sumieniu, o zapomnieniu. Przecież czy to nie jest rozmowa Alioszy z jego bratem Dimitri? Pamiętaj twoją obietnicę, a Dimitri nie pamięta, co obiecał, ale domniemywa, że chodzi o to, żeby był grzeczny, żeby był przyzwoity, żeby dobrze się zachowywał podczas wizyty w klasztorze, żeby nie przyniósł bratu wstydu. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że znowu w ten ospały, stagnacyjny, racjonalistyczny Zachód zdaje się, że słowiański wschód za pośrednictwem między innymi Dostojewskiego, ale nie tylko, wniósł nowe życie. Właśnie taką postacią, jaką jest Iwan. Bo zachodni człowiek, to w pewnym sensie oczywiście słowianofile i myśliciele typu Dostojewskiego zapewne by powiedzieli, że to jest taki logiczny wynik katolicyzmu, bo katolicyzm jest połączeniem wiary i rozumu. I w pewnym momencie, znaczy już nie pamiętam, który z nich pisał o rozumie jako raku, który powoli wypycha wiarę
i pozostaje właściwie sam bezbożny rozum, który najpierw ma nawet formę i kształt nauki chrześcijańskiej, tyle że bez Chrystusa, bez Boga. I to jest taka, zresztą to jest właśnie ta wizja omawiana przez Iwana, że Kościół katolicki powoli przybiera cechy współczesnego państwa. My to nawet słyszymy dzisiaj, no przypominam tak to wołanie papieża Franciszka, że Kościół nie jest instytucją charytatywną. Jej głównym zajęciem nie jest pomoc humanitarna, tylko szerzenie wiary. Co oczywiście nie znaczy, że mamy nie pomagać, że mamy nie dbać o biednych, tylko że nie możemy traktować Kościoła jako narzędzia do wybawienia ludzkości tutaj na ziemi mechanizmami ziemskimi. I Iwan już zwraca uwagę, Dostojewski już w XIX wieku zwraca uwagę na ten proces. I kontrastują z tym procesem właśnie tę nadzieję wschodnią, tę nadzieję słowiańską. I ten obraz, tak, bo to jest właśnie najuczciwszy obraz współczesnego ateisty. I takich ateistów nam brakuje. I może właśnie takim przesłaniem tutaj skończę. Brakuje nam takich ateistów współcześnie, jak Iwana Karamazowa. Czyli nie takiego wygasłego zachodniego ateisty, który wszystko już sobie dawno wytłumaczył i właściwie obnosi się ze stosunkiem grubiańskim i szyderczym wobec tej części ludzkości, która jeszcze nie doszła do światłego, oświeconego pojęcia liberalizmu czy socjalizmu, do jakiego on doszedł, i uważa, że tuż wszystko się za chwilę, taki panglos, tak? Znaczy, powołując się tutaj na Dona Quixote, tak? Że wszystko zmierza ku dobremu i wszystko będzie dobrze, byleby jak najszybciej pozbyć się tych wszystkich religijnych ludzi, przemienić je na ludzi racjonalnych. To jest ateizm, który w ogóle nie bierze pod uwagę człowieka takim, jakim jest, tylko go ignoruje. A Iwana ateizm jest krzyżem. I możliwe, że właśnie w momencie, kiedy my odkryjemy, że ta wielka odległość, jaką odczuwamy względem Pana Boga we współczesnych czasach, to co, tak, znaczy tutaj kłaniają się słowa Thomasa à Kempy. Kiedy jesteś blisko, jesteś mi odległy. Kiedy jesteś daleko, jesteś mi bliski. I właśnie w postaci Iwana, ten Bóg, który jest tak daleki od niego, że Iwan w ogóle nie jest w stanie go ujrzeć, nie jest w stanie go zobaczyć, nie jest w stanie w niego uwierzyć, to właśnie wtedy Pan Bóg jest najbliższy. Bo tak jak starzec Zosima mówi, widzę w Twoim sercu, że to Cię męczy, że to jest Twój krzyż. Takich ateistów nam potrzeba i takich nam na Zachodzie bardzo brakuje.